tyle ile naboi w magazynku w broni, tyle żyć straconych, więc życzę Wam, żeby nigdy Wam się to nie zdarzyło. Rzeczy na nim się znajduje. Starałem się upchnąć wszystkie środki przymusu bezpośredniego i rzeczy, które mogą przydać się w służbie, tak jakby ktoś nie używał w ogóle kamizelki taktycznej. I w przypadku pościgu pieszego, czy w przypadku, gdy musiałbym dobyć tę broń i zacząłbym walczyć, wypada mi broń, na pewno jej nie zgubię. Przejdziemy na drugą stronę. Opaska uciskowa. Dobrze, jak możemy ją dobyć prawą czy lewą ręką, z uwagi na to, która z naszych kończyn będzie trafiona, ranna, więc czy lewa, czy prawa ręka wyciągam, mogę sobie założyć i nadal mogę działać. Nie wyklucza mnie to jakby z pola walki i nadal mogę być sprawny, bronić się. Najlepiej gdzieś na froncie. Następnie latarka z lewej strony, dlatego że broń dobywam prawą rękę. W tym samym czasie mogę dobyć sobie latarkę i działać na niej. Nie jest to dla mnie problem. Czy poświecić sobie w jakiś sposób, gdy będę strzelał i gdy nie mam latarki taktycznej podpiętej pod broń. Tak samo też często dobrze tą latarkę nosić w lewej ręce, dlatego że ja na przykład ustawiam się zazwyczaj noga z lewej strony, dlatego że jestem praworęczny, więc moja lewa ręka pierwsza wchodzi do pomieszczeń. Tak samo jak światło w mojej przedniej ręce. Z prawej strony magazynek w przypadku taktycznej czy bojowej wymiany magazynka, wiadomo, broń z prawej strony, kabura z magazynkiem z lewej, tutaj zbyt wiele myślę nie trzeba tłumaczyć. I tonfa ja noszę delikatnie z lewej strony za biodrem, z tego względu, że nie obija mi się, gdy biegam, spokojnie mogę kucać, nic się z nią nie dzieje, siadać. Często widzicie coś takiego, że siada funkcjonariusz, pałka się gdzieś zamiesza i zazwyczaj wypada, robi dużo huku. W tym przypadku można spokojnie siadać, czy w aucie, czy na jakimś tam krześle, nic się nie dzieje. No i też oczywiście łatwo można ją dobyć. Ja mam akurat sztywny uchwyt do pałki. Jeśli macie typowe, klasyczne oczko, fajnie można łapać za dół pałki, przekręcać ją i drugą ręką dobywać. Na sztywnym wychodzi trochę gorzej, ale ma też to plusy, dużo łatwiej jest z tym biegać. I to jest opcja, którą ja oczywiście polecam. Możecie sobie pozmieniać wszystko wedle siebie, ale też bardzo często widać, że ludzie wkładają rzeczy na pas totalnie randomowo, nie skupiają się nad tym, gdzie co jest. Starajcie się trzymać cały czas jedno ustawienie i jedną konfigurację, z tego względu, że im częściej będziecie używali środków przymusu bezpośredniego i na interwencjach będziecie ich używać, pamięć mięśniowa będzie działać tak, że gdy będziecie potrzebowali dobyć gazu, od razu chwytacie za gaz kajdanek oraz za kajdanki, nawet jeśli adrenalina będzie bardzo wysoko, nie będzie to dla Was problemem, więc zmiany, jeśli chcecie robić w swoim pasie, róbcie je na początku, tak żeby Wasze mięśnie i pamięć mięśniowa nie zaadaptowały się do ustawienia, które macie. Najlepiej, mówię, znaleźć jakieś jedno podstawowe i cały czas zostawić je tak, jak jest, nie zmieniać tego. Ewentualnie na samym początku wprowadzajcie jakieś poprawki. Zawsze będzie trzeba coś modyfikować, z tego względu, że pamiętajcie, że na rynku można znaleźć nowe rzeczy. Tak samo jak, wiecie, jeszcze parę lat temu opaska uciskowa to była nowość. Teraz już jakby widzę coraz częściej u funkcjonariuszy w służbie. Jest to pomocne. Czy smycze taktyczne i tak dalej. Więc zawsze będzie trzeba coś modyfikować. Ale takie główne rzeczy, które są zawsze i niezmienne, typu gaz, kajdanki, broń, to zostawcie tak jak ustawiliście na początku i starajcie się też wyćwiczyć właśnie tą pamięć mięśniową, żeby jak najszybciej dobywać te środki przymusu bezpośredniego, działać jak najbardziej sprawnie i przed każdą służbą przede wszystkim sprawdzajcie takie rzeczy typu mam gaz, kajdanki, sprawdźcie, czy są sprawne, biorę gaz, oczywiście nie trzeba psikać, no bo jeśli już raz użyliście, to wiecie, że są sprawny, ale spojrzeć na datę ważności, czy nie jest przeterminowany, czy jest on jeszcze w pełni sprawny, czy kajdanki obrócić kilka razy, oczko, czy się nie zacina. Wiadomo, często pracujemy w jakichś różnych warunkach atmosferycznych, czy to deszcz, błoto na zabezpieczeniach. Sprawdźcie, czy faktycznie dobrze się zamykają, czy nie trzeba ich naoliwić, wyczyścić. Dbajcie po prostu też o ten sprzęt, dlatego że w kluczowej sytuacji, gdy będziecie potrzebowali szybko go użyć, nie zawiedzie Was on. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku dużo łatwiej będziecie mogli sobie ustalić wszystko na tym pasie. Ja dostaję bardzo dużo pytań z tym, jak ja ustawiam to na pasie, więc myślę, że od dnia dzisiejszego wszystkie Wasze wątpliwości zostały rozwiane. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, wbijajcie na nasze socjale, Facebooka, Instagrama. Do następnego, trzymajcie się, hej!